Cześć, kochanie. Żadne kochanie, gdzie ty jesteś? No już jadę. Miałeś tu być pół godziny temu. Twój syn ma dziś 10. urodziny. Pamiętasz w ogóle? Ale oczywiście, że pamiętam. No, siła wyższa, Wandzia. No, przecież wiesz, jakie to jest dla mnie ważne. Czemu tak szepczesz? O cholera. Wandzia, policja mnie zatrzymała. No, muszę kończyć. Cześć. I co, udało się? Już po wszystkim. Gratulacje, ma pan córkę. Może pan Dziękuję. wejść do nich zobaczyć. Mogę. Dziś w odcinku klient twojej paczki pomylił przesyłki. Czy będzie miał przez to kłopoty? O, sukienkę. O, kochani. Cześć, prawie, no. Miałeś być jutro, misiu. No jutro, ale chciałem wam zrobić niespodziankę. Tomasz dowiaduje się o chorobie Krystyny. Proponuję jeszcze dzisiaj pójść do lekarza, zrobić kompleksowe badania, zadbać o siebie, odpocząć. Stwardnienie rozsiane to jeszcze nie koniec świata. Sandra odkrywa w sobie szlachecką krew. I jestem szlachcianką. A gdyby pani maila dostała, że wygrała pani 20 milionów, to też by pani uwierzyła? Proszę, 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 śmiało. Miłego dnia, do widzenia. Przepraszam, a co panowie robią? Nie widać? Mandat wypisuję. No ale za co? Zaparkował pan tak, że ledwo piesi przechodzą. Jak ledwo mogą? Przecież przed chwilą te dwie panie przechodziły bez żadnego problemu, sam pan widział. Nie będzie pan przeszkadzał, szybciej wypiszę. Panie władzo, ale można dać pouczenie. Po co od razu mandat? 2 minutki mnie nie było dosłownie. No, błagam pana, niech się pan zlituje. Co jest? Podobno zostawiłem za mało miejsca dla pieszych. Nie, no jak na moje oko, to te wymagane 1,5 metra jest. Nie ma. No jak nie ma, jak jest? Mierzył pan? Proszę, 1,47 m. Ale zaraz, no mierzył pan od lusterka, a lusterko można złożyć, nie liczy się. Zapewniam, że liczy się. No ale proszę pana, to są 2-3 centymetry, no co to jest, to tyle, Dobra, no. olej, to nie ma co kopać się z koniem. Proszę, niech pan wypisuje. Proszę. I haha. Ile? Dzięki, stara, że chciałaś pomóc. Naprawdę. Nie no, nie przesadzaj. Lecę. Myślałem, że moje kłopoty ze Strażą Miejską już się skończyły. Ale niestety, myliłem się. Nie ma to jak dobry początek dnia. Jerzy, pamiętaj, żeby odebrać jeszcze tort z cukierni, ale dopiero kiedy będziesz miał keyboard. No, nie może być tak, że kurier przyjedzie, a ciebie nie będzie w domu, tak? Wandziu, ja to wszystko ogarnę, ty się nic nie bać. No oby. Dzień wolny też miałeś ogarnąć, ale jakoś ci nie wyszło. Nie mają nikogo lepszego ode mnie, no i dlatego muszę jechać. Znowu przegapisz urodziny Juliana. No, który to już raz, Jerzy? Wandziu, ja niczego nie przegapię, ja jadę jutro po południu, a jutro rano będę, no. Dzień dobry. Paczuszka. Proszę wejść. Dziękuję. No, ale to nie jest keyboard. Zamawiałeś coś jeszcze? Ja nie zamawiałem. Ja jeszcze naszyjnik. Dobra, odbierz. Dziękuję. O, w mordę. Pomyliłem się. No pomylili się, no. No co za sklep, Wanda, zobacz, no. Zamawiasz keyboard, a przysyłają ci, o, sukienkę, no. No przecież to sklep muzyczny. No,
No, zadziwiająco szeroki asortyment mają. Właśnie. Dzwoń do nich. No to teraz? No a kiedy? Julian ma jutro 18. Wandzia, ale to ty może idź do pracy, bo ty się spóźnisz, no a ja zaraz do nich na spokojnie zadzwonię, bo tutaj nerwy nic nie pomogą. Nie, ja chcę się dowiedzieć, co oni mają mi do powiedzenia. No dobrze. Dobrze, ja zadzwonię. Dzwonię. Halo, dzień dobry. Tak, tutaj Jerzy Kowalski. Ja zamawiałem u państwa keyboard dla syna. No i nie wiem, co się stało, jakaś pomyłka nastąpiła, ale no, my go nie mamy. Tak, i może państwo byliby tacy dobrzy i podali nam adres, no bardzo byśmy prosili, no, gdzie on się znajduje aktualnie. Tak. Tak, dziękuję. No co za ludzie, Wanda, no nic nie wiedzą, co wyobrażasz? No, dasz wiarę? No, ja tam sam pojadę, Wanda. Oczywiście, że tak, co my będziemy tutaj po próżnicy stali i rozmawiali? Ja tam pojadę i nie wrócę, dopóki mi tego keyboarda nie dadzą. No, ty masz rację, Wandzia, że z takimi trzeba ostro. Tak, jadę. Uzia, Wandzia, jadę. Jadę i załatwię. O, przepraszam panią bardzo, musi mi pani pomóc, ja pomyliłem adresy. Ale to chodzi o jakiś zwrot? Nie, ta paczka jeszcze nie dotarła i nie może dojść. No, dostałem od was rano taką informację, że trafiła na magazyn, no to chyba tu. Już sprawdzam. No, wygląda na to, że teraz jest w doręczeniu. Cholera, no. Czyli co, za późno? No, niekoniecznie. Nasz kurier jest dopiero w drodze. A zdążę przed nim? Jak ma pan szybki samochód? Mam. No, ale to jest w ogóle nie w naszym mieście, jakieś 20 kilometrów stąd. Wiem! Jeszcze raz. Proszę, jaka ciekawska. No ja tak tylko. A co tam masz? Moją historię. Mów jaśniej. Znalazłem taką stronę. Krewni.pl. Oferują możliwość prześledzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny. Możesz się dowiedzieć, kto jest twoim przodkiem krewnym i dowiedzieć się, skąd pochodzisz. A ty nie wiesz, skąd jesteś? Ale ja nie mówię o miejscu urodzenia. Oni mogą sprawdzić, skąd się wywodzi cały twój ród. Głupie. Na co to komu? Moja babcia zawsze mi mówiła, że w jej rodzinie byli austriaccy huzarze. No i chciałem sprawdzić, czy to prawda. I tam masz wyniki? No to pokazuj. Nie teraz, w domu. Razem z mamą. A ciebie nigdy nie interesowało, jakie są twoje korzenie? A wiesz, po tym jak wujek Marian zajumał mojemu tacie album ze znaczkami, no to ja nie chcę sprawdzać, czy mam więcej złodziei w rodzinie. Poza tym ja żyję tu i teraz. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Możesz się zdziwić. Bartek miał chyba za dużo czasu i kasy, żeby się bawić w takie historie. Poza tym nie brzmiało mi to wiarygodnie. Ja to się skupiam na tu i teraz. O, czekaj pan, czekaj. Daj mi pan tę paczkę, zamienimy się. No co pan wyprawia? Nie mogę. O Jezu, pan nie rozumie, no. Ja tu mieszkam i ta paczka jest dla mnie, no. Pomyliłem adresy przy wysyłce tych prezentów dla dzieci, no i stąd ten cały bigos, no daj pan. Pan Jerzy, tak? No Jerzy. No ma pan jakiś dowód? Osobisty może być? Może być. Czekaj pan. Muszę sprawdzić, rozumie pan. No ja... No niby się zgadza. Oczywiście, że się zgadza, no. No dobrze. To jest skomplikowana sytuacja, wie pan, 2 dzieci w 2 różnych domach, no. Nie zawsze się to ma, co by się chciało, no. A jeszcze mają urodziny w ten sam dzień, jedno 18, drugie 8, no daj pan spokój. No to gratuluję. Sam sobie pogratuluję, wie pan, jak to wszystko odplączę, no daj pan. Ale to po co mi pan daje tę paczkę? No, żeby pan ją dostarczył, no daleko pan nie masz. Pan nie może jej dostarczyć, przecież pan tu mieszka. Mieszkam, proszę pana, ale wracam z zagranicy, no dopiero jutro.
Jakiej zagranicy? Przecież pan ze mną tutaj... Bez obaw, kochany, od myślenia, to tutaj jestem ja. Jurek? O, kochani! O, cześć, skrabie. Miałeś być jutro, misiu. No jutro, ale chciałem wam zrobić niespodziankę. A to co z tą przesyłką? Mam ją położyć na ganku? No gdzie na ganku? No da pan teraz. Proszę. A tam ta druga? Potem. Idziemy, dzióbku? No. To dla mnie? A, to zobaczymy, no. Jakaś zamiana paczek? Powrót z zagranicy, dzieci w różnych domach i urodziny tego samego dnia? Nawet ja się w tym pogubiłem. Mamy obsuwę. Kto? Adam. Co się znowu stało? Dostał mandat i nie zdążył przed porannymi korkami. No cholera jasna, co jest nie tak z tym chłopakiem? No Dorota mówiła, że to nie była jego wina. Nigdy nie jest. Tylko nasza reputacja na tym cierpi. Oby tylko nie trzeba było znowu przepraszać klientów. Tylko mi nie mów, że miał dziś jakieś pilne doręczenia. Doręczenie i odbiór. No, był już u klientów, ale nie byli zachwyceni. A gdzie on teraz jest? Kończy pierwszą turę. Powiedz mu, że jak tylko skończy, to natychmiast... Jezus Maria! Tomasz! Tomasz! Szybko! Dzwoń po karetkę. Pani Krysiu. Halo, dzień dobry, pogotowie. Panie Dzwonię Krysiu, pani nie słyszy? z firmy Twoja Paczka. Omdlenie. To jest Ola, a to jest Zuza. Wow, a to są siostry? Aha. Słuchaj, Zosia, a czy Ula i Zuza już odrobiły lekcję na jutro? No, to śmigaj na górę. Hej, kochanie. Jerzy, gdzie ty jesteś? No jak to gdzie? No, pojechałem po keyboard. No i kiedy to było? Masz go? No, teoretycznie tak. To znaczy, wiem, gdzie teraz jest. Czyli gdzie? No, bo ci idioci pomylili kody pocztowe i wysłali naszą paczkę do innego miasta. No i ja tam właśnie teraz jestem. Oszalałeś? No Trzeba było wziąć jakiś inny sprzęt ze sklepu albo przekierować paczkę. No wracaj natychmiast do domu. No, Wanda, ale... Żadne ale, no. Wycieczki krajoznawcze sobie robi, no. Cześć, mamo. Coś się stało? Zapytaj ojca. Prezenty? A tak, tylko ta mała jest dla nas. Dziękuję. A co jest w dużej? A to pomyłka jakaś, no. A ciekawe, bo tu jest twoje imię i nazwisko. No tak, no właśnie stąd się wzięło to nieporozumienie. Nie wiem. Jak myślisz, co jest w środku? No bo ja wiem. Może jakiś odkurzacz? Prawda? To może zatrzymamy? Oj, Majka, no to co chciałaś sobie przywłaszczyć cudzą własność? No to czego ty chcesz uczyć naszej Zosi? No przecież żartuję. A ty zawsze taki uczciwy. I za to cię kocham najbardziej. Wiem. To może zadzwoń do kuriera, niech przyjedzie i zabierze paczkę. No ja właśnie myślałem, żeby tam w ogóle pojechać, się pofatygować i zawieźć. Po co? Dopiero przyjechałeś. O nie, kochany, ty już się dzisiaj nigdzie nie ruszasz. No i wiedzą panowie, co to było? Tomek, przestań. Nic mi nie jest. Ludzie nie tracą przytomności, bo nic im nie jest. Podobno mocno się pani przedtem zdenerwowała. Powodem mógł być stres. 138/90. Trochę za wysokie. Zmniejszy się, jak panowie pojadą. Ale proszę leżeć. Proszę nie zrywać się tak nagle. Ale co się właściwie stało? Tego dowiemy się w szpitalu. W szpitalu? Pojedziemy do szpitala, porobimy badania. Odpocznie pani troszkę. No, ale ile to może potrwać? Zależy od lekarza, ale myślę, że około 3 dni pani przynajmniej tam zostanie. No nie.
Ja nie mogę, męża dzisiaj nie ma w pracy, ja muszę go zastąpić. Dobra, pojedziesz z nimi. Ja wszystkiego przypilnuję. O, widzisz? Telefon odbiorę, dzwoni. Leż sobie, spokojnie, pojedź z nimi. Ja pójdę do lekarza, tylko dzisiaj jest za dużo roboty, żebym sobie mogła zrobić wolne. To pani decyzja, ale radziłbym zrobić sobie trochę przerwy. Mam jeszcze kilka pytań. Jakieś problemy ze wzrokiem ostatnio? Gabi, mogłabyś mi przynieść szklaneczkę wody? I moją torebkę tam z biura. Proszę. O co pan pytał? Jakieś problemy ze wzrokiem ostatnio? No, zdarzało mi się widzieć rzeczy tak jakby rozmazane, ale to trwało chwilkę. A zawroty głowy? No, czasami. Była pani z tym u lekarza? Tak, ja zrobiłam badania i wyszło mi podejrzenie SM. A, to dużo tłumaczy. Rozpoczęła już pani leczenie? Tak, przepraszam, ale proszę wybaczyć, ale ja nie chcę o tym mówić. Ja przez większość czasu czuję się dobrze. Proszę mnie rozpiąć. Proponuję jeszcze dzisiaj pójść do lekarza, zrobić kompleksowe badania, zadbać o siebie, odpocząć. Stwardnienie rozsiane to jeszcze nie koniec świata. Naprawdę. Do widzenia. Dziękuję. Nic ważnego, telefon, nic ważnego. No i wtedy ja cię proszę, pobiłem rekord krajowy w rzucie cegłą klinkierową. Niebywałe. I gdzieś można o tym przeczytać, czy jest to tylko wieść przekazywana ustnie? Dziennik Podhalański, strona 9, numer 13. Z 1998 roku. I jestem szlachcianką. Pani Sandro, czy ja dobrze słyszę, że pani jest szlachcianką? Ja byłam na tej twojej stronie internetowej i tam wyszło... Okazało się, że ja mogę mieć przodków wśród dawnej szlachty polskiej. I to powiedziała pani ta strona internetowa? Jaki zazdrosny. A gdyby pani maila dostała, że wygrała pani 20 milionów, to też by pani uwierzyła? Poza tym nie jestem zazdrosny, bo mi do szczęścia żadna strona nie jest potrzebna. Bo akurat tak się składa, że wiem, skąd się wywodzę. Po twarzy wnioskuję, że z chłopów pańszczyźnianych. Jestem potomkiem króla Michała Wiśniowieckiego i żadna jakaś szlachcianka nie będzie mi podskakiwać. Student, wychodzimy. To jak się mam teraz do ciebie zwracać? Pani Sandro, Lady Sandro, czy wielki mistrzu? Nie, zostańmy przy Sandro, a ja będę się do ciebie zwracać Bartłomieju. A Wiśnia to mnie będzie jeszcze po rękach całować. O, lepiej nie. A żeby potwierdzić pochodzenie, trzeba jeszcze zrobić testy dodatkowe, ale one są bardzo drogie. Ja i tak wiem, że w moich żyłach płynie błękitna krew. Żartujesz? Jeśli naprawdę masz korzenie szlacheckie, możesz dochodzić jakiegoś spadku, czy coś takiego. Tak? Nie no, to ja się jeszcze zastanowię. A tymczasem idę szykować się do randki. Kto tym razem? Finansista. Elegancki, lata tylko pierwszą klasą. No i uwielbia mnie. Gdzie idziecie? Idziemy do do wykwintnej restauracji idziemy. Cenimy się. A jak? Dzień dobry. No, trzeba było to załatwić wcześniej, a nie takie jeżdżenie w kółko. Wiem. Przepraszam pana. O. A dojdzie jeszcze dzisiaj? Nie, proszę pana, nie dojdzie, nie ma takiej możliwości. Jak to nie dojdzie? No nie dojdzie, proszę pana, bo każda paczka, zanim wyruszy w dalszą drogę, musi być przeprocesowana na magazynie. Oj, dobra, czekaj pan. Dam panu 230. Dam panu 230 zł, jak pan dostarczy tę paczkę jeszcze dzisiaj. Nie, proszę pana, tutaj nie chodzi o pieniądze. Ja chcę, proszę pana, skończyć pracę i jechać do domu. Wie pan w ogóle, jaki ja miałem dzień? O, zapewniam pana, że ja miałem gorszy. No, weź pan. Nie wezmę. Nie weźmie pan? Nie wezmę i paczka nie dojdzie. Dobra. Nie, to nie, dawaj pan. A to znaczy, że nie chce pan tego nadać? No tak.
Sam sobie ją zawiozę, łaski bez. No to po co w ogóle takie zawracanie głowy ludziom? Jureczku, pamiętaj, jak masz coś zrobić dobrze, zrób to sam, no. Jak ty się czujesz, misiu? No wiesz, jakbym miał skręconą kostkę. Oj, uważaj. Może ci zaparzyć gorącej czekoladki, co? O no. Dziękuję. Słuchajcie, ja wam naprawdę mówię, że ten facet jest jakiś dziwny, ja go w ogóle, no nie kumam, o co mu chodzi. Najpierw chce przekierować tę przesyłkę, potem nie chce przekierować. No wariat po prostu. No i krętacz. Pewnie tak. No bo skoro pomylił adresy paczek, a jedną już dostał, no to musiał spać nie razem z żoną w mieszkaniu, tylko pewnie u tej drugiej, u kochanki. No on coś mówił właśnie, że jego dzieci mieszkają w 2 różnych domach. Jedną u żony, a drugiej u kochanki. No ale czemu od razu u kochanki? Nie wiem, może to jest była żona. No ale miałby spać u byłej? To jakieś takie mało prawdopodobne. Dla dzieci? Tego to się już nie dowiemy. Chociaż powiem wam, że jeżeli facet lawiruje między tymi 2 laskami już od takiego czasu, to naprawdę musi mieć stalowe nerwy. Szacun. Total. Co? Nie chciałbyś tak jak on, co? Jeżeli... Nie no, Gabi, no... No Gabi, no przecież mi chodzi tylko o to, że chciałem wyrazić podziw wobec jego odwagi. Chyba się przesłyszałam. Podziw? No tak. No bo to już musi trwać lata i facetowi to naprawdę dobrze wychodzi. Musi mieć głowę nie od parady. Tak? To niech sobie ją lepiej zbada. I ty lepiej też. Dziewczyny, no ale co ja znowu takiego powiedziałem? I znowu wyszedł z Adama szowinista. Co za typ! Już zaczynałam go lubić, ale po takich tekstach zwyczajnie się nie dało. Siema. Cześć, co taki szczęśliwy? Wygrałeś na loterii? Możecie zawołać mamę? Chcę jej coś pokazać. Okej. Serio, nigdy nie widziałam cię tak szczęśliwym. Co wygrałeś? No, jest taka mała rzecz. No? Co się dzieje, synek? Udało mi się, mamo. Ale co? Dostałem się do drużyny gamingowej. O, super! Co to za drużyna? Valhalla. Najlepsza drużyna gamingowa w kraju. Wow, no to gratuluję. Pewnie trudno było tam się dostać, co? No, było, ale w końcu nie jestem żadnym nubem. Brawo, synku! To co, to teraz jakieś turnieje? Tak, już jutro. Tak szybko? No tak, zwolniło się miejsce, więc wskoczyłem. To mały turniej, taki lokalny, ale liczy się do klasyfikacji krajowej. A są jakieś nagrody? No już sama wygrana będzie nagrodą. Wiesz co, po prostu chcę się dobrze pokazać. Od czegoś trzeba zacząć. Widzisz, mówiłem, że mi się uda. No tak, ale... Ale bez ciebie bym sobie nie dał rady. Dziękuję, że mi pomagałaś i uwierzyłaś we mnie. Dobra, ja się będę zbierał, muszę się jeszcze przygotować. Trzymajcie za mnie kciuki. Powodzenia! No powiem tak, poczułam ulgę. Wreszcie coś osiągnął i ruszył z miejsca. Oby to tylko nie był słomiany zapał. Sklep muzyczny Fuga? Chciałam się dowiedzieć, co za idiota wysłał mojego męża na poszukiwanie paczki z keyboardem. Tak, przedstawię się. Wanda Kowalska. Tak, mój mąż zamawiał keyboard. Tak, był u was dziś rano. Jak to nie? No przecież wyraźnie mówił. Nie macie innego sklepu? Proszę podać mi adres, na który została wysłana ta paczka, to sama to ogarnę. Puk, puk. No. No wyduś to z siebie. Gabi mówiła, że nie chcesz robić zamieszania z powodu przyjazdu karetki. Gabi nie wie, co mi dolega, a ty już niestety tak. To jest poważna sprawa, nie ma żartów. Dlatego nie mów o tym nikomu.
Zwłaszcza Janowi. Nie mówiłaś mu o tym? Dlaczego? Bo to jest moja sprawa, a nie jego. No nie wiem. Nie wiem. Ale ja wiem. Tomek, proszę cię. Możesz to zachować dla siebie? Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Pewnie. Czego nie robi się dla rodziny, co? Dzięki. O, cześć Sandra. Jak minęła randka? A daj ty spokój. Koszmar. Aż tak źle? No wiesz, na początku to było miło i jedzenie też było smaczne, ale potem to sprawdziłam go na tej naszej stronie. Jak to sprawdziłaś? No bo odkąd ja wiem, że ja mam te szlacheckie korzenie, no to ja nie mogę umawiać się z byle kim. Zawsze mówiłaś, że facet powinien mieć pieniądze i dobrze pachnieć. I ten miał, ale niestety nie nadaje się. Czemu? Teraz nazywa się Korytowicz. Ale wiesz, jak nazywał się jego dziadek? Koryto. Plebs jak nic. No, trudno. Trzeba będzie szukać dalej. Może zbyt poważnie do tego podchodzisz. Czy to ważne, jak ktoś się nazywa albo nazywał? Ja mam swoje standardy, mam swoje. Dziękuję ci, Bartłomieju, za pokazanie tej strony. Ja teraz muszę z większą rozwagą dopierać przyjaciół oraz potencjalnych kandydatów na męża. Tylko Sandra mogła wpaść na to, żeby wykorzystać stronę, która bada pochodzenie, do sprawdzania kandydatów na chłopaka. Niech żyje nam A kto? Zosia! A teraz zamknij oczy, pomyśl życzenie i zjedz ten świeczki. O! Jeszcze! No brawo! Spełniło się! O, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo przepraszam za najście, ale mam dość ważną sprawę. Proszę mówić. Zabrzmi to dość dziwnie, ale czy przez pomyłkę nie trafiła do was paczka, taka dość duża? Tak, dostaliśmy wczoraj. Mąż nawet chciał odwieźć, ale skręcił kostkę i nie mógł. Proszę poczekać. O, bardzo dziękuję. O, to właśnie prezent dla syna. Ma dziś urodziny. A my też dzisiaj świętujemy urodziny. O, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A skąd masz taką ładną sukienkę? Dostałam od rodziców. A czy paczkę z tym prezentem przywiózł do was mój mąż? Nie, to był kurier. Miał ze sobą obie paczki. Mąż je odebrał obie na Jerzego Kowalskiego. Mój mąż tak się nazywa. Mój też. A, to pewnie popularne nazwisko. No nic, pytam, bo od wczoraj szukam nie tylko paczki, ale również jego. No ale skoro nie było go tutaj, to pewnie był u kuriera i tam zostawił paczkę z sukienką. Być może. To ja teraz idę do toalety. Dasz radę pokroić tort? Zaraz wracamy. Tak, słucham. Dzień dobry. Tutaj Jerzy Kowalski. Pamięta mnie pan z wczoraj. Tak, niestety pamiętam, niezdecydowany klient. Co, znowu mam do pana przyjechać i nic nie wziąć? Nie, prośbę mam do pana. Niebawem będzie w waszej firmie moja żona, no i błagam pana, żeby pan mnie nie wydał. Ale w jakim sensie? No,
Może pan powiedzieć, że ja wczoraj owszem byłem u was w magazynie i zostawiłem paczkę, ale niech pan nie mówi o żadnych podjazdach, żadnych zwrotach. No, błagam pana. Dobrze, proszę pana, może mi pan wreszcie powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi? No niech pan to zrobi z myślą o moich dzieciach, no. Dobrze, dla dzieci mogę to zrobić. No, ale ja zaraz i tak wyjeżdżam, więc nie spotkam pańskiej żony. Zresztą nawet jeśli, to wiem, jak wygląda, więc będę jej unikał, dobrze? A nie wie pan, bo pan widział Maję, a nie Wandę. To ja rozumiem. Czyli pan ma 2 żony, tak? Zamieniam się w słuch, proszę pana. Ty jedna, ty. Panie majster, czekaj. Co? Niech pan nie robi czegoś, czego by pan później żałował. Już ja wiem, czego żałuję. Że wszedłem na tę twoją stronę internetową. No i czego pan się z niej dowiedział? Jak to czego? Że to sami kłamcy i oszuści. No, a konkretniej? Moje drzewo genealogiczne, to znaczy, ich drzewo genealogiczne wykazało, że jestem potomkiem od... Nie, ja tego nie powiem. Ty powiedz. Wyszło na to, że pan majster jest potomkiem jednego z zamachowców na życie Franciszka Ferdynanda. Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. No, ale w czym problem? Jak to w czym? W tym, że w moich żyłach płynie królewska, a nie zbrodnicza krew. No. Tego to się po panu nie spodziewałam. I jak się pan teraz na mieście pokaże? Ja, jak się Panie pokażę Wiśnia, na mieście? chodź pan, świeże powietrze dobrze panu zrobi. Zobaczymy jeszcze, ty. Ale jazda, co? Miałam niezłą polewę z wiśni, ale nie podobało mi się milczenie Bartka. Myślałam, że będzie bronić tej swojej strony, a on nic. Ciekawe, co się stało. To my idziemy. Aha, Na razie. no pa. Mua. Dawaj, pa. Na pewno dasz sobie radę, jak nic nie będzie. Tak, spokojnie. Tak? Idźcie No, sobie na pa. ten spacer. Gdzieś. Pa. Tata? Cześć, synku. Wszystkiego najlepszego. Tato, gdzie jesteś? Mama pojechała cię szukać. No wiem, przepraszam, jakoś tak wyszło. Ale co się dzieje? Wszystko w porządku? Wszystko dobrze. Skręciłem tylko kostkę i musiałem nocować u znajomego. To dlaczego nie dzwoniłeś ani nie odbierałeś telefonu? Mama by zrozumiała. Tak myślisz? Wiesz, synku, ja kocham twoją mamę, ale czasami wydaje mi się strasznie dominująca. W sensie wymagająca. Boisz się jej? A jej to akurat się nie boję. No ale nieważne. Dzisiaj są twoje 18 urodziny, a mnie nie ma w domu. No, zawiodłem cię, przepraszam. Przestań, tato. Wiem, że nie zawsze dostajemy to, czego chcemy. Wiesz co? Ale ty dostaniesz. Co? Noga, nie noga. Wsiadam w samochód i za chwilę u ciebie jestem. O, Jezu. No, a opowiadaj, jak tam u ciebie, jak się czujesz? Jako dorosły mężczyzna? Może to nie jest taki dobry pomysł, jak cię boli. Nonsens, synu. Za godzinę będę w domu. O Jezu! O matko, moja szyja! O, jak boli, o, jak boli. Chcę wiedzieć, czy mój mąż był u was wczoraj. Wiem, że pomyliliście adresy paczek. Nic nie pomyliliśmy. Mam dowody. Ja dostałam sukienkę zamiast keyboarda, a ktoś inny keyboard zamiast sukienki. Wyjaśniliśmy to bez waszej pomocy. Bardzo mi przykro, ale nie było w tym naszej winy. To wina pani męża. Czyli był tutaj? A zaraz, ale czemu jego wina? No, po co miałby kupować dla kogoś sukienkę? Proszę jego o to zapytać. Cześć, synku. Wciąż szukam twojego... Jaki znowu szpital? Dzień dobry, Doroto. Jakieś paczki? Cześć. Dostałam zgłoszenie, że coś trzeba zabrać. Pierwsze słyszę, nic dzisiaj nie mieliśmy. Cześć, Dorota. To ja wzywałem kuriera. Co to? Jakieś papiery? No właśnie, Bartłomieju. Co to? Takie tam dokumenty. No dobra, to cześć. Hej. Odsyłam te ich wyniki i składam reklamację. No ale dlaczego?
Bo mam wątpliwości. Ale jakie? Jakie? Takie, że wyszło mi to samo co Wiśni. Że wywodzę się od jakiegoś zamachowca arcyksięcia Ferdynanda. No to znaczy, że może jesteście rodziną. Nie sądzę. W dodatku badania genetyczne wykazały, że mój genom jest w 30% podobny do genomu Chińczyka. Oszustwo. I tyle. Może to pomyłka. Nie, to nie jest żadna pomyłka. Trefna strona. I tyle. Lepiej o niej zapomnieć, bo szkoda pieniędzy. A ja spłomiłam takie ciacho! Ty, Bartek, to jest twoja wina! Gdzie się podział Bartłomiej? Ja ci zaraz zrobię Bartłomieja. Dobra, chodźcie szybko. Damian teraz gra. Znam tę mapę. Nie ma co się skradać. Możemy zamknąć grę szybkim natarciem. Nie! Trzymamy się planu. Najpierw pójdą elfy, potem sam odciągnę gobliny na wschód i... Raz, dwa, trzy! Valhalla! Nowy? Nie! Cholera jasna. Tak to jest, jak się bierze ludzi z ulicy. Dobra, jedziemy. Ach, się zje... Dzięki, nowy. No co? Plan był dobry. Nie trzymałeś się planu, dzbanie jeden. Co za porażka. Kurde, no. Ty, Gabi, ale wytłumacz mi, dlaczego ty nagadałaś jej o tym mężu. No ale ja nic jej nie nagadałam. Ja tylko zasugerowałam, bo wyglądała mi na taką, która nie odpuści. Jak się dowie, to na pewno nie odpuści. Ty czaisz, że my myśleliśmy, że facet ma romans, nie? No. A facet ma 2 rodziny. On ma 2 żony, rozumiesz, w 2 różnych miejscach. To jest bigamista. A skąd to wiesz? No jak to skąd? Bo mi sam powiedział. Solidarność plemników. No jaka tam solidarność? Tak w gruncie rzeczy to mi jest faceta szkoda. No bo pomyśl sobie, jeżeli one się o tym dowiedzą, to jak go ta pierwsza żona nie zabije, to ta druga na pewno mu łeb ukręci. No i ma za swoje. Ty jesteś okrutna jednak, wiesz? Z jednej strony Gabi miała rację. Facet sobie zasłużył. Ale z drugiej mamy tylko jedno życie i wyglądało na to, że pan Jerzy chciał swoje przeżyć podwójnie. O, a pani co tutaj robi? Mąż miał problem ze skręconą kostką, prosił, żebym przyjechała, a pani? Syn dzwonił, że mąż wylądował w szpitalu. Nasze rodziny ostatnio ciągle się mijają. O, przepraszam bardzo, szukamy swoich mężów. A jak nazwiska? Jerzy Kowalski. Tak, pan Jerzy był u nas. Nic wielkiego, skręcona kostka, nadwrężona szyja. Szyja, ale co mu się stało? Mięśnie szyi były tak spięte, że musieliśmy podać leki. Kołnierz ortopedyczny ponoć kilka dni i mu przejdzie. Właśnie wyszedł z synem. A, czyli mówi pan o moim mężu, skoro był z synem. Ale to mój mąż miał skręconą kostkę. Co za menda! Ale Jurek nigdy by mi tego nie zrobił. A jednak zrobił. I to nam obu. Co? Już słyszeliście? Każdemu się zdarza, nie ma się co łamać. Następnym razem pójdzie lepiej. Nie będzie następnego razu. Wyrzucili mnie. Co? Dlaczego? A skąd mam wiedzieć? Szukali kozła ofiarnego, to mają. To była ustawiona gra. Wszystko szło dobrze, naprawdę, wygrywaliśmy. A oni nagle zaczynają planować jakiś rekonesans. Jak tchórze. To sobie myślę, trzeba iść do przodu. No i poszedłem. A dlaczego się nie posłuchałeś? No mówię ci, że wygrywaliśmy. Potrzebowaliśmy tylko zdobyć dodatkowy teren. Ale oni za późno się zorientowali. Ale kpina. To jest jednak gra zespołowa. No ale wyrzucili cię za to, że chciałeś wygrać, to jest dziwne. Skąd miałem wiedzieć, że to będzie ustawiona gra? Z systemem nie wygrasz. Może jeszcze da radę, żebyś tam wrócił. Nie masz szans, nie będę do nich wracać. Szkoda mojego czasu. I moich pieniędzy. Przecież mówiłeś, że na tym ci zależy, a tak łatwo teraz chcesz się poddać? Nie poddać, tylko muszę przemyśleć, co będę dalej robić. Zaufaj mi, mamo. Jeszcze wrócę na tarczy. Chyba starczą. Tak, jasne.
Myślałeś, że to nie wyjdzie? Że się nie dowiemy? Przez tyle lat kłamać, oszukiwać, zdradzać. A kogo ja zdradziłem? No, przecież ja nikogo nie zdradziłem. Zawsze was obie kochałem, szanowałem i byłem wam wierny, o. Szuro, czy ty siebie słyszysz? Jurek, nie można mieć 2 żon. Tak się nie robi. A ja tak zrobiłem, bo kocham was obie, no. A skoro ciebie kocham, Majeczko, i ciebie, Wandeczko, no to co, jedną zostawić, a drugą wybrać, no jak? Poważnie? Chcesz mi tu teraz o miłości mówić, kanciarzu jeden? Może i kochasz, ale nie szanujesz. Gdybyś szanował, to byś powiedział. No dziewczyny, dlaczego wy się tak nade mną znęcacie? No to przecież ja jestem poszkodowany. Ciesz się, że masz ten kołnierz, bo inaczej to bym cię udusił. A słuchajcie, a to my nie możemy być taką jedną wielką rodziną, co? No przecież szanujemy się, kochamy. Bredzi. No jeszcze znieczulenie mu nie przeszło. Niedługo mu przejdzie. Ja mu zrobię prawdziwe piekło. Nie zostawię tego. Może wyjaśnisz nam, dlaczego go bronisz? Nikogo nie bronię, Gabi. Uważam, że trzeba mieć łeb jak sklep do takich skomplikowanych akcji. Że ci imponuje, tak? No, każdy chciałby mieć 2 żony. A może chodzi o dreszczyk emocji, żeby nie zostać złapanym, co? A wiesz, że bigamia to przestępstwo? Ten twój bohater będzie się musiał uporać z konsekwencjami prawnymi. Dziewczyny, a nie myślałyście, że na przykład on to mógł zrobić z miłości? Nie. A ja uważam, że tak. No przecież on kocha swoje żony, kocha wszystkie swoje dzieci i chciał to wszystko dla nich naprawić. Tak, naprawić, żeby nie zostać złapanym. Ja myślę, że po prostu dlatego, żeby nikt nie cierpiał. No zwłaszcza on. A jego dzieci? To pewnie są teraz wstrząśnięte. Ja sobie nie wyobrażam, co muszą teraz czuć. Co złego tata zrobił? Jakby ci to powiedzieć, zapomniał powiedzieć tobie i mamie, że masz brata, a mi i mamie, że mam siostrę. A wiesz, że ja zawsze chciałam mieć brata albo siostrę? Nawet pomyślałam sobie dzisiaj takie życzenie, jak zdmuchiwałam świeczki na torcie. No i się spełniło. A ty, jakie miałeś życzenie urodzinowe? Żeby tata wrócił do domu. I jest. Myślisz, że tata teraz częściej będzie wracał? Wątpię. Jak już to rzadziej. Hej, ja mogę przyjeżdżać. Chcesz? Nauczymy się razem grać na keyboardzie. I zagramy tacie? Coś wymyślimy. W następnym odcinku klientka twojej paczki dowie się, kto porwał jej syna. Nagranie jest niewyraźne. Rozpoznaje ją pani? Ja nie wiem, kim ona jest. Poszukiwania kandydatki na żonę dla Jana nadal trwają. Nie. A może ta? Zobacz. Ta to akurat nie jest zbyt inteligentna. No to ta. Za młoda. A ta? Super. Nie. Roman ratuje życie samotnej kobiecie. Proszę pani, słyszy mnie pani? Halo? Trzymaj to. Nie oddycha. Nie ma tętna. Niech pan coś zrobi.